Jakie wady ma piękny szwajcarski rower Cilo? Ile kosztują najdroższe hamulce na świecie? Dlaczego Nikolaj zamontował za małą baterię? Co mają wspólnego widelce Intent z najnowszym prototypowym Foxem do downhillu? Jak można w łatwy sposób usunąć lakier z twojego roweru? Jak dobry jest rower enduro marki Gwizdek? Przepraszam, Whistle. Jestem w namiocie firmy Cilo. Firma firmą, ale najważniejsi w firmach są ludzie. Tutaj za mną ten ziomeczek to jest Stefan. Tak, ciao. I Stefan spędził wczoraj ze mną dużo czasu. Pogadaliśmy, co ważne, poczęstowali mnie wspaniałą włoską kawą i zaprezentowali swoje rowery. Rowery są ze Szwajcarii, tam są projektowane. Nie wiem dokładnie, gdzie są produkowane, prawdopodobnie gdzieś na Tajwanie, nie dopytałem, ale mają całkiem fajne maszyny. Podoba mi się ten rower, który stoi tam za mną z tyłu, bo to jest maszyna, która ma dużo skoku, 170 z przodu, 170 z tyłu. Typowe zawieszenie Horsta, bardzo fajnie jest rozwiązany ten system z damperem, z tą rozciętą rurą. Bateria jest wyjmowana, bateria jest Darfona. Czy są jakieś minusy tego roweru? Tak, są. Z tyłu jest około 27,5 tylko, mimo że mają dużo rowerów, do których wchodzi 29. I filozofia jest taka, że rower ścieżkowy 2.9 na 2.9, a taka gruba endurówka, no to po prostu jest na tak zwanym mulecie. Ale dałem im rekomendację, powiedziałem: chłopaki, trochę mniej skoku z tyłu, możliwość założenia koła 29 cali, no i przydałby się w końcu jakiś tutaj porządny silnik, czy Shimano pokaże coś nowego, bo to EP801, EP8 to wszystko to jest stary motor, ale wydaje mi się, że Shimano nie śpi, nikt nie śpi, wszyscy ciężko pracują. Kiedy będzie jakiś nowy Shimano, nie wiem, ale na pewno będzie szybciutko w tym rowerze. Chętnie bym taką maszynę przetestował. Mega ziomki, mega pozytywni, mają też tam z tyłu jakieś rowery takie bardziej miejskie. Lecimy dalej, czas na Trick Stuff. Are you guys from Germany? Germany, tak. I to są ludzie, którzy wszystko robią u siebie w firmie, strasznie butikowe hamulce. Nawet mój znajomy Marek z firmy Antidote Bikes używa właśnie takich akurat hamulców, tych Maxima. Czekał na nie chyba ostatnim razem, jak je zamówił z rok albo dłużej, bo były mega niedostępne. Teraz z tego co wiem, to te Maximy już są dostępne. Szczycą się tym, że mają nowe klamki wydrukowane w technologii 3D z tytanu. Ta klamka jest odrobinę lżejsza od poprzedniej karbonowej, ale naprawdę zajebiście działa, no i w ogóle wygląda kosmicznie. Lubię takie dziwne technologie. A jeśli chodzi o ich hamulce, oczywiście tutaj z tyłu za mną są różne wszelakie tarcze, klocki, to wszystko robią. Pan mi wszystko wczoraj wytłumaczył. Zaczęło się od tego hamulca, żebym nie przekręcił Direttissima. To jest taki podstawowy hamulec, który jest bardzo mocny, od lat produkowany, bardzo precyzyjnie wykonany i to jest hamulec, który dobrze się nadaje do rowerów enduro i do e-bike'ów, bo jest mocny. Tutaj mają taki jeszcze mocniejszy produkt, który nazywa się Maxima. Piekielnie drogi i piekielnie dobrze działający, ale nie narzekają na sprzedaż. Taki hamulec do rowerów lżejszych, mały zacisk, ale też czterotłoczkowy, trochę mniejsze tłoczki niż w tych Maximach. No i ta klamka, możecie mieć do nich klamkę z karbonu albo klamkę tą tytanową, wydrukowaną w technologii 3D. W ogóle ta klamka moim zdaniem wygląda kosmicznie, tak strasznie delikatnie. Wydaje się, że to się może urwać, ale nie urywa się. No i w ogóle feeling tych hamulców jest taki, że no tu jest wszystko na łożyskach, po prostu zero jakiegoś niepotrzebnego ruchu. Może by mi wysłali takie hamulce na testy, nie wiem czy się da, ale podpytam. I jeszcze taka ciekawostka, bo tutaj na przykład w tym rowerze są zamontowane Trick Stuffy, ale też jest zamontowany damper Intenda. Chłopak, który teraz robi Intenda, on kiedyś pracował w Trick Stuffie i to ciekawe, bo niby konkurencja, chłopaki się znają, a jakoś nie konkurują, tylko po prostu na stoisku Trick Stuffa są komponenty ziomka, też z Niemiec, który robi teraz głównie dampery, ale hamulce też, ale o tym za chwilę. A tutaj też jakaś fajna fura, Mate, coś tam, nie wiem, chyba jakieś włoskie, ale taka widać, że manufaktura, trochę rower podobny do krakowskiego Antidota, też piekielnie, pięknie wykonany, RAV Carbon. Co nowego w Nikolaju? Nikolaj przede wszystkim pokazał nowy rower, nazywa się S18. Jest to rower elektryczny do enduro i jest to rower, który ma 180 mm skoku z przodu i z tyłu. W związku z tym, że mamy dużo skoku z tyłu, to chłopaki postanowili zamontować do tyłu małe koło, czyli mamy klasycznego muleta, olbrzymi insert sztycy. Ja byłem niedawno w firmie Nikolaj i wtedy jak tam byłem, to oni już nad tym rowerem pracowali. Nie mogłem jeszcze wtedy go pokazać i
Zastanawiali się wtedy na desce kreślarskiej, czy zrobić go z baterią nową Boscha 600 czy 800, ale powychodziło im tak, że na baterii 800 ten rower był za ciężki, ludzie nie chcą rowerów powyżej 25 kg, więc ten waży 23,8 kg na takich całkiem sensownych oponach z baterią 600. Bateria 600 w tym rowerze jest niewyjmowana, mamy nowy silnik Boscha i co ważne, udało im się też zaimplementować tam nowy wyświetlacz Kiox-C, trochę kombinacji, bo oczywiście łatwiej jest Kioxa zamontować do karbonowej ramy, przy aluminiowej jest trudniej, ale tam mają element 3D wydrukowany i to wszystko się mieści. Tutaj pokazany silnik Piniona E12, można sobie pokręcić, podobtykać i pooglądać. A dlaczego ten namiot jest taki pusty, dlaczego nie ma w środku rowerów? No bo oczywiście wszyscy chcą jeździć na rowerze Nikolaja, na Pinionie, więc wszystkie te rowery pojechały tutaj w góry i śmigają tam klienci na tych rowerach. Pokazują też tutaj jakieś analogi, S14, no i oczywiście bardzo dużo różnych kolorów. Możesz mieć ramę Nikolaja pokolorowaną na różny kolor, proszkowo, a niektóre ramy można poanodować. Skończyło mi się totalnie wszystko, to znaczy kończy się bateria już w urządzeniu nagrywającym, kończy mi się czas, bo za 45 minut muszę zabrać mojego kampera z kempingu Zoo, na którym zostawiłem moją maszynę, ale obiecałem, że pokażę Ci jeszcze produkty niemieckiej marki Intent. Mega ciekawi ludzie, super pasjonaci. Ja tutaj wczoraj na to stoisko wpadłem o godzinie 19:30, dobre pół godziny już po zamknięciu tych wystaw, ale oni mieli dla mnie czas. Wczoraj spędziłem tutaj chyba z godzinę gadając o zawieszeniach, o zawieszeniu upside down, o konstrukcjach ich dampera i ten damper jest mega ciekawy, pewnie możecie go spotkać tam w wielu butikowych rowerach, co jest w nim wyjątkowego. Zrobili to w mega ciekawy sposób, ten damper. On ma totalnie inną konstrukcję niż normalne dampery i jest to tak zrobione, że tutaj nad tłokiem mamy olej. Ten olej przechodzi tutaj przez zaworowanie, jest też po drugiej stronie, a tutaj w tym zbiorniczku mamy powietrze, więc go pompujemy. W ten sposób regulujemy twardość tego dampera. Chwalą się tym, że jest takie rozwiązanie mega lekkie. To rozwiązanie też powoduje, że możemy sami ten damper rozbierać i sami go przeserwisować, wymienić olej, jest mniej części, mniej uszczelnień, które pracują, więc teoretycznie to bardzo płynnie powinno pracować. Oczywiście Intent też słynie z tych swoich zawieszeń tak zwanych upside down, czyli mamy zupełnie inną konstrukcję, wszystko odwrócone do góry nogami. Też bardzo fajnie to działa, chociaż jak dla mnie to jest trochę takie flexi. Chłopaki twierdzą, że podczas jazdy tego nie czuć, że jest spoko i może coś w tym jest, no bo teraz Fox też pokazuje już swoje prototypy widelca zjazdowego typu upside down. Chłopaki też zaczęli robić od 2 lat hamulce i to jest to, co mówiłem. Jeden pan, który teraz jest tutaj założycielem Intenta, to kiedyś pracował w Trickstaffie, więc wie, jak się robi hamulce i te hamulce naprawdę pięknie wyglądają, są takie minimalistyczne, niemiecka jakość, wszystko CNC wycinane, zaciski, klamki, no i oczywiście też laserem wycinają swoje tarcze z wysokiej jakości stali. I na sam koniec tego materiału wideo odwiedziłem ziomeczków z firmy Panasonica. Niezłe wariaty tak naprawdę, bo przyjechałem tutaj z moim rowerem, żeby go zaparkować. Mówię, że no mój White będzie ciągle modyfikowany, że powiedziałem, że będę z niego zdrapywał farbę. Oni, hej, mamy tutaj laser, także możemy Ci zdjąć ten lakier z tego roweru, nie ma problemu, więc zamocowaliśmy ten rower, zdjęliśmy trochę lakieru, ale przy okazji też można takim laserem, który tutaj prezentują, poza takimi drobnymi rzeczami jak napisać laserem imię, to też bezproblemowo można na ramię, na aluminium wypalić hasło. I serdecznie Ciebie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Mega fajne wydarzenie, w ogóle pojeździłem z mega ludźmi, poznałem bardzo fajne osoby. Doctor, pushing hard! Różnych producentów tutaj, więc myślę, że też w przyszłości coś z tego wyniknie, że dzięki tym znajomościom na kanale będą się pojawiały za jakiś czas ciekawe produkty, recenzje, więc jak ten whistle? Bardzo dobry. Pełna recenzja w kolejnym wideo. Do zobaczenia. Z prądem, hej!